Cześć! Comiesięczny cykl powstawania odcinków sprawia, że czasami tak głęboko wpełzam do jaskini treści i źródeł, że później dosyć ciężko mi z niej wypełznąć. I może, żeby to trochę przełamać, postanowiłam popłynąć z nieco bardziej spontaniczną treścią i z odcinkiem niespodzianką. I tym razem znowu zahaczymy o film i znowu udowodnimy sobie, że moda i popkultura tańczą w nierozerwalnym uścisku. A Wy jak tam? Macie uśmiech na ustach? Jeśli tak, to bardzo dobrze, bo w tym odcinku porozmawiamy sobie może o nie najpiękniejszym, ale na pewno jednym z najbardziej znanych uśmiechów w popkulturze. Za nami premiera filmu Folie à Deux, który stał się inspiracją do tego odcinka. W tym odcinku zastanowimy się, czy moda to faktycznie cyrk. A przy okazji, co z tym wszystkim wspólnego ma Joker, DHL i Chappelle Roan? O tym już za chwilę. Nie jestem znawczynią komiksów, ale znowu jako sentymentalne zwierzę odwołam się do swoich wspomnień. Jak ostatnio wspominałam, ja dokładnie pamiętam Batmana Bartona i z tego filmu z 1989 roku wcale najlepiej nie zapamiętałam Człowieka Nietoperza, ale Jokera. A dokładnie niesamowitą rolę Jacka Nicholsona, jego fioletowy garnitur, cyrkową muzykę towarzyszącą zbrodniom i kłapiącą szczękę w jednej z końcowych scen. I przez lata Joker stał się symbolem charyzmatycznego złoczyńcy, który nie istnieje tylko jako płaska przeciwwaga dla superbohatera. Bo Joker skupiał w sobie całą przemoc i przebiegłość, ale to wszystko często było tłumaczone niezrozumieniem i odrzuceniem. Postać, którą przyrównuje się popkulturowym zasięgiem do Jokera i podobnym odmiorem jako buntownika biorącego w swoje ręce sprawiedliwość, jest Travis Bickle z Taksówkarza. I obie te postacie, zarówno taksówkarz od De Niro, jak i Joker od Ledgera, a nawet jeszcze bardziej od Phoenixa, stały się punkowymi ikonami. I chyba w równym stopniu zdobili zarówno t-shirty, jak i plakaty tych, którzy chcieli podkreślić funkcjonowanie poza mainstreamem. Na własne życzenie albo nie. I jak pisze The Times, dzięki skłonności do nihilizmu i anarchii Joker stał się potężnym symbolem dla wielu ludzi, którzy czują się odizolowani od społeczeństwa lub są na nie wściekli. W szczególności ikoniczna rola Ledgera została zapamiętana przez anarchistów, działaczy na rzecz praw mężczyzn i inceli, a jego etos "Niech świat płonie" inspiruje trolle w mediach społecznościowych. I oczywiście rola Phoenixa też była interpretowana jako antybohater stworzony przez społeczeństwo, nie jako terrorysta. Większość kontrowersji dotyczących interpretacji filmu dotyczyła tego, że pozbawienie postaci komiksowości i osadzenie w niemal współczesnych realiach podżega do prawdziwej przemocy. Jokerowi można współczuć, przez co będzie on źle odczytany i oczywiście jego postać bywała właśnie w ten sposób odczytywana przez skrajnie prawicowe środowiska. Ale jak to wszystko się zaczęło? Joker jako postać pojawił się już rok po narodzinach Batmana w roku 1940. I Joker był seryjnym mordercą, złodziejem biżuterii, zabijającym swoje ofiary przez substancję, zostawiającą na ich twarz straszliwy grymas. I tutaj na chwilę się zatrzymajmy. Pamiętacie pewnie Bartona i niemiecki ekspresjonizm? No właśnie. Twórcy Jokera wracali inspiracjami do postaci Gwynplaina, który był niesamowicie sportretowany w naprawdę świetnym filmie z roku 1928 Człowiek śmiechu. Film z kolei powstał na podstawie książki Victora Hugo. Utwory skupiają się na tragicznej postaci, której twarz wykrzywia nieustanny, straszliwy uśmiech. Pod odrażającą fizjonomią kryje się prawdziwie złote serce. Postać Jokera wzięła od Gwynplaina nie tylko twarz, ale również przerysowane, tańczące ruchy. W eseju Joker i Freakery, nomen omen, możemy przeczytać: jego chuda sylwetka, kanciaste rysy twarzy doskonale pasowały do koszmarnej estetyki ekspresjonizmu. Ale na tym podobieństwa się kończą, bo komiksowy Joker jest zarówno odrażający na zewnątrz, jak i wewnątrz. Z biegiem lat postać Jokera ewoluowała, została pozbawiona przebiegłości i była przedstawiana jako dosyć niegroźny żartownik. Dlaczego do tego doszło? Przez cenzurę. Mam nadzieję, że pamiętacie kodeks Hayesa, który przez lata zmienił obraz Hollywood. No to też nie ominęło oczywiście komiksów. Powstał Comics Code Authority, który nadzorował treść komiksową. No bo komiksy wedle wielu osób miały prowadzić do wzrostu przestępczości i homoseksualizmu. Ale jak to zawsze bywa, lata 70. zluzowały już gorset i wprowadziły do postaci komiksu, do całej ewolucji Jokera motyw właśnie szpitala psychiatrycznego w Arkham. Ale to rok 1988 przyniósł historię The Killing Joke, uznawaną za jedną z najlepszych, tłumaczącą powstanie Jokera. To beznadziejny komik, który chcąc wesprzeć swoją rodzinę, napada na banki, uciekając przed Batmanem, wpada do chemikaliów.
Swoją drogą w tym właśnie komiksie pojawiła się naprawdę duża dawka przemocy. Robert Winner pisze, Joker odrzuca większość autorytetów, ale zachowuje swój, wykorzystując swoje działania do wymuszenia i skonsolidowania w sobie władzy oraz nawrócenia mas na swój sposób myślenia, eliminując jednocześnie tych, którzy mu się sprzeciwiają. W The Killing Joke Joker jest maltretowanym przedstawicielem niższej klasy, który jest doprowadzony do szaleństwa i upadku przez błędy systemu. Historie Jokera balansują często pomiędzy podkreślaniem zła Jokera, a uczynieniem z niego bohatera, z którym czytelnicy mogą się identyfikować. I tak na przykład dla wielu osób Joker Ledgera był komentarzem na świat po 11 września. I ten Joker zyskiwał na toksyczności w kolejnej dekadzie w roli granej przez Phoenixa. Phoenix z kolei czerpał inspirację z króla komedii, z De Niro, o którym wspominałam już wcześniej. Zresztą bardzo polecam Wam ten film. The Times pisze, Joker jest prawdopodobnie oryginalnym trollem, nieustannie podważającym autorytety i lekceważącym ból innych. I dalej zauważa niebezpieczną zależność. Domowa przemoc stała się epidemią. Masowych strzelanin dokonują niezadowoleni młodzi mężczyźni, często mizogini, którzy w przeszłości stosowali przemoc wobec kobiet. Wydaje się, że widzowie Jokera powinni albo wczuć się w jego rozpacz, albo przynajmniej zrozumieć, dlaczego dopuścił się on aktów przemocy, co jest bardzo niebezpieczne. Wspomniany już wcześniej esej o Jokerze i Freakery mówi również o podobieństwie postaci Jokera, szczególnie w kontekście roli Nicholsona, do minstreli, do minstrel shows, które miały naśladować, parodiować osoby czarne. To wszystko przez jego uśmiech, namalowane grube usta i wybałuszone oczy. Garnitur u Nicholsona to romans z zootsuits noszonymi przez społeczności właśnie czarne i latynoskie w latach 40. Zresztą jest o tym stary, pradawny odcinek. W ogóle ciekawie jest analizować to, jak zmienia się wygląd Jokera, ponieważ u Phoenixa ten garnitur ma przypominać znoszony, tani, poliestrowy garniak, który prawdopodobnie nosiłby gdzieś w okolicach lat 80. Wszystko w tym filmie jest brzydkie, brudne, przytłumione, przypomina miasto w rozkładzie, czyli dokładnie Nowy Jork na przełomie lat 70. i 80. Mam wrażenie, że makijaż też jest nieco inny, dużo bardziej brudny, przytłumiony i znowu nawiązuje też do tego, co miał na twarzy Heath Ledger, grając Jokera w przeszłości. I ten zdeformowany makijaż klauna noszony przez Jokera, zarówno w roli Ledgera, jak i Phoenixa, też mam wrażenie właśnie w tych rolach pokazuje coraz bardziej to zło i brud wyzierające z tej niby wesołej postaci. I słuchajcie, jako dziecko nie znosiłam cyrku, klauni wydawali mi się złowieszczy i przerażający, ale jak to wszystko się zaczęło? Philip Astley stworzył współczesny cyrk jako formę sztuki w roku 1768. Był wcześniej związany z wojskiem i później zaczął wykonywać brawurowe akrobacje jeździeckie w amfiteatrze. Sama nazwa Circus, cyrk, nawiązuje do tego, że scena była okrągła, a to wszystko również dzięki Astleyowi, który nawet określił, jaka jest jej idealna wielkość. I to on później zaczął sprowadzać do cyrku innych akrobatów, żonglerów i klaunów. Klaun przez lata stał się ciekawym zjawiskiem, bo pod tą wiecznie uśmiechniętą gębą kryją się przeróżne emocje i tożsamość jest często tak naprawdę ukryta. A po drugie, jest to osoba, której wszystko wolno, ponieważ historycznie tylko klaunom wolno było śmiać się na przykład z władców, bez żadnych konsekwencji. No dobrze, ale od kiedy klauny kojarzymy z konkretnym wyglądem, z białą twarzą, czerwonymi ustami, niebieskimi oczami? W sumie znowu od niedawna, a konkretniej od XIX wieku i od artysty zwanego Joseph Grimaldi. Grimaldi jako pierwszy pomalował sobie twarz na biało, na policzkach miał 2 czerwone półksiężyce, a na głowie nosił niebieskiego irokeza. Dzięki niemu klaunia pantomima stała się niesamowicie popularna. Mówi się, że niemal cały Londyn wówczas musiał obejrzeć Grimaldiego, ponieważ każdy wiedział, kim on był. Jego sztuczki stawały się coraz bardziej wymyślne, a akrobacje naprawdę zadziwiały. No i wystarczy nawet wspomnieć, że jego biografię edytował sam Charles Dickens. Ale przy okazji postać Grimaldiego uosabia to, co nas w klaunach
przeraża, bo jego życie było tragiczne i pełne bólu mimo tego, co sam wymalował sobie na twarzy, żeby być właśnie widocznym przez widzów. Sam podobno powiedział, grając sobie tutaj słowami i swoim własnym nazwiskiem, cytuję: I am grim all day, but I make you laugh at night. Czyli jestem ponury cały dzień, ale sprawiam, że będziesz śmiał się wieczorem. A we wspomnianej biografii Dickens podkreślał, że każdy podskok i śmiech sprawiały mu ogromny fizyczny ból. I już w XIX wieku pisano, sztuka klaunów jest przerażająca, pełna niepokoju, ich samobójczych wyczynów, potwornych gestów, szalonej mimiki przypominającej dziedziniec zakładu dla obłąkanych. I na przestrzeni lat na pewno do poprawy obrazu klauna nie przyczynił się też seryjny morderca John Wayne Gacy i niezliczone hollywoodzkie horrory, gdzie właśnie klaun okazuje się złą postacią. No dobra, po tym intro filmowo-historycznym, kto pamięta, czym był clowncore? Może nikt. A może jednak ktoś, bo rok temu mówiono, że to jeden z najgorętszych trendów, ale oczywiście to była mikrotendencja, która nie była szeroko widoczna, ale jednak nawiązania do cyrku, do klaunów są widoczne w modzie od wielu, wielu lat. W 2023 roku clowncore było oczywiście obecne na pokazach. Na przykład Dior zaprezentował fantazyjny kołnierz klauna inspirowany podobno garderobą Josephine Baker. Armani Privé skłaniało hołd błyszczącym arlekinowym nadrukom i wzorom. Ozdobne cylindry i kokardy u Chanel nawiązywały do cyrku. Pokaz Marni na jesień 2023 też nawiązywał do postaci klauna. Wedle magazynów był to oczywiście odwrót od minimalizmu, coś tak często powtarzanego, że aż nudne, ale coś w tym jest. Amerykański Vogue wspominał, że świat oszalał i dlatego wysyła klaunów z odsieczą już w roku 2021. Tam Harry Styles, Rick Owens, Nanuszka, Comme des Garçons, Schiaparelli. Bo z jednej strony było to po prostu przedłużenie potrzeby wyżycia się w szafie po pandemii, maksymalizmu, szaleństwa z niską barierą wejścia. Większość rzeczy była przecież w naszych szafach, żeby trochę popajacować. Ale z drugiej strony po cyrk od lat oczywiście sięgali artyści, na przykład David Bowie czy Freddie Mercury. I oczywiście dla uproszczenia mówmy sobie tutaj o klaunach, ale to też były postaci Pierrota czy Harlekina. Ale wcześniej, już w roku 1938, wspaniała królowa surrealistycznej mody Elsa Schiaparelli stworzyła kolekcję inspirowaną cyrkiem. Sam pokaz tej kolekcji był podobno niesamowitym pokazem akrobacji. W kolekcji kultowe elementy. Mój ulubiony motyw to żakiet z akrobatami, z końmi z karuzeli i akrobatami spadającymi z guzików. Do tego oczywiście te bardziej znane projekty, mroczne jak suknia szkielet współtworzona z Dalin. W jakim czasie? Znowu z II wojną światową majaczącą gdzieś na horyzoncie, tak jakby cyrk nigdy nie mógł istnieć bez cienia. Do klauna nawiązywał John Galliano, szczególnie w kolekcji z roku 2003. Dalej, mój ulubiony przykład, oczywiście Vivienne Westwood i kolekcja z roku 1989, ale także na przykład z roku 2018. Dalej Alexander McQueen z roku 2009. I w tych kolekcjach ewidentnie widać też mrok tej klauniej postaci. Moda nawiązująca do cyrku może skrywać w sobie ból, ale być też kolorową odpowiedzią na cholernie trudne czasy. Taki dance macabre, kiedy i tak wszystko się wali. No i jeszcze sama moda cyrkowa, taka moda sceniczna, no przede wszystkim polega na tym, żeby być zauważonym. I Pascal Jacob pisze, na poziomie estetycznym i teatralnym kostium cyrkowy rodzi się z akceptacji, interpretacji i porzucenia munduru. Symbolicznie kojarzy się ze swoimi podświadomymi rywalami, teatrem i baletem. Czy moda to cyrk? Sądząc po komentarzach tych, którzy nie za bardzo chcą się zagłębiać w metafory będące na pokazach mody, tak. No bo oczywiście pojawiają się komentarze, kto to będzie nosił, co to za bzdury. Ale przecież cyrk komentuje, choć bardzo prześmiewczo, to co nas otacza i nakazuje patrzeć. I dosłownie niedawno Dazed pisało o postaci Chappelle Roan właśnie w kontekście klauna.
Ja sama poznałam artystkę dzięki jednemu z transmitowanych koncertów na NPR, gdzie ona przypominała połączenie właśnie klauna, pierrota i drag queen. A sama Ron właśnie mówi, że jej cały imidż, jej persona jest jednym wielkim fuck you wymierzonym w tych, którzy jej nienawidzą. Ale przecież nawet rok temu Julia Fox miała na sobie makijaż klauna. Ale też nie na byle jakiej okazji, bo był to obiad korespondentów z Białego Domu. Zresztą swoje zdjęcie właśnie w tym makijażu podpisała "She's in her politician era". Tak jakby śmiała się z tego, co tak naprawdę dzieje się gdzieś tam na wyżynach władzy. To wszystko nawiązuje do tej pierwszej roli klauna, mówiącego co tylko chce, bez względu, a raczej ze względu na brak konsekwencji. Ale co, pajacujmy dalej, bo Kelly Heyer wspomina, nonsensowna moda balansuje na cyrkowej linie pomiędzy kostiumem a modą, przyjmując elementy kampowe, które świat wysokiej mody może postrzegać jako mniej szykowne, wymagając, żeby wszystko traktowano poważnie. I właśnie w takich momentach wraca to, co zawsze. Im straszniejsza jest rzeczywistość, tym na przekór mamy jeszcze bardziej ochotę bawić się w cyrk. A przy tym, jak pisze Heber Street, absurd może być buntowniczą odpowiedzią na modny minimalizm, normcore lub też może być wyrazem frywolności na tle trudnych lat ukształtowanych przez pandemię i recesję. A, hej, jeśli jeszcze tu jesteś, no to chyba odcinek Ci się podoba, zostaw coś po sobie, daj łapkę w górę, zostaw może ten komentarz albo coś napisz w sekcji komentarzy, zasubskrybuj kanał, podaj go dalej, żebyśmy razem mogli walczyć z algorytmem. Wielkie dzięki! I pewnie pamiętacie szalone buty Bottega Veneta czy komiksowe Big Red Shoes, które były tak przeskalowane, że idealnie pasowałyby klaunom. To wszystko funkcjonowało w kategorii fugly, czyli fucking ugly, w opozycji do horrendalnie drogich klasyków od Prady, The Row czy Hermès i to wszystko było jak po prostu środkowy palec czy kopniak między oczy. Dlaczego? Bo można, bo moda to środek wyrazu, a tylko przypomnę, że przez lata tabi od Margieli właśnie były rozpatrywane w kategorii kontrowersji, a teraz pojawiają się naprawdę na co drugim instagramowym zdjęciu. Jak pisze ID Magazine, dla wielu osób noszenie szalonych ubrań sprowadza się do aktu samoafirmacji, bronienia swojego najgłośniejszego i najodważniejszego ja. I oczywiście wciąż Balenciaga ma na przykład cały wachlarz naprawdę fugly butów, takich jak na przykład Romeo czy Alaska. W najnowszym pokazie Vetements Gigi Hadid wystąpiła w mini z taśmy z DHL. Absurd? No pewnie i o to chodzi. Tego rodzaju projekty są trochę jak dadaistyczne dzieła sztuki. Są produktem ubocznym współczesnego chaosu, co nieustannie potwierdza psycholożka mody. Caroline Mayer nie bez powodu nawiązuje w porównaniach do wybuchu surrealizmu właśnie po I wojnie światowej, czyli po naprawdę trudnych czasach. O tych obecnych mówi: z przesadnymi sylwetkami, żywymi kolorami i ozdobami szukamy radości i wyzwolenia od przeciwności losu. A dodatkowe wydawanie naprawdę ogromnych sum pieniędzy na coś, co nie wygląda nawet na drogie i nie jest takim tradycyjnym wyznacznikiem jakiegoś kunsztu czy bogactwa, może faktycznie pokazywać, że kogoś stać na jakiekolwiek fanaberie. Pierwszy lepszy przykład, bransoletka, taśma klejąca od Balenciagi znowu. No i z drugiej strony to po prostu drwienie z tradycji. Dla mnie to ma w sobie pewien buntowniczy, punkowy wymiar. Może z taką nutą pesymizmu, skoro świat i tak spłonie. Deist uważa, że rok temu dopiero weszliśmy w erę nowego kampu. Więc może lepiej zapnijmy pasy. Wygląda na to, że to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Jestem bardzo ciekawa, co sądzicie może o nowym Jokerze, a może o całej modzie, o tym, czy moda to cyrk, śledzicie nowe pokazy, co sądzicie o tych wszystkich szalonych projektach, czy jest to komentarz na temat naszych czasów, czy też zupełnie zbędna strata czasu. Dajcie znać w sekcji komentarzy, na dole wszystkie komentarze czytam, na każdy staram się odpowiadać. Najbardziej mnie to cieszy, jak widzę, że po prostu tam jesteście. Dziękuję za wszystko. Nieco częściej daję znać, co u mnie słuchacie na Instagramie, a tutaj uderzcie w ikonę dzwonka, żeby żaden odcinek Wam nie umknął. Zasubskrybujcie kanał, podajcie znajomym, zmuszajcie innych do oglądania i widzimy się przy okazji kolejnego odcinka Freakery. Do zobaczenia!